Niecki wykonywano tradycyjnie z drewna drzew liściastych, przede wszystkim lipy, topoli, wierzby i osiki. Znacznie rzadziej, gdy ich brakowało, sięgano po drewno olchy lub brzozy. Drewno przeznaczone do drążenia niecki musi być świeże i wilgotne, bo gwarantuje to miękkość surowca i łatwość obróbki. Po wyschnięciu natomiast powinno być spoiste i lekkie. Pień drzewa przeznaczonego do wyrobu niecek musiał być rozłupany na dusy, czyli wzdłuż rdzenia, żeby wyroby nie pękały. Surowiec do żłobienia niecki przygotowywano odzierając połówkę pnia z kory. Następnie za pomocą siekiery wyrównywano powierzchnię, wzdłuż której pień został rozłupany i podcinano skośnie jego krawędzie. Żłobienie zaczynano od wyrąbania siekierą głębokich poprzecznych nacięć, tzw. przerębli. Niecki najczęściej wykonywano późną jesienią, zimą lub wczesną wiosną, kiedy nie było pilnych prac w polu. Demonstracja tradycyjnej techniki dla potrzeb filmu etnograficznego odbyła się jednak poza tym sezonem. Drewno ścięte późną jesienią i w zimie często przechowywano na dworze, gdzie zamarzało, dzięki czemu utrzymywało świeżość. Wnoszone do pomieszczenia przed obróbką odmarzało, zachowując wilgotność.
Żeby nie marnować surowca, specjaliści potrafili stosować trudną technikę wykonywania 2 niecek z jednej połówki pnia. Proceder nie zawsze był bezpieczny, bo przy braku należytej uwagi i wprawy groził pęknięciem zewnętrznej, większej niecki. Jednak sprawnemu wytwórcy bardzo się opłacał, zwłaszcza gdy pracował na powierzonym materiale i uzyskiwał z jednego pnia nie 2, a 4 niecki. Mniejszą, wewnętrzną nieckę po wstępnym przygotowaniu odrywano od dna większej za pomocą klinów wykonanych z miękkiego drewna. Dna obu niecek oddzielano od siebie wzdłuż włókien drewna. Proces zabijania klinów, obróbki wewnętrznej niecki i odrywania od siebie obu niecek wymagał szczególnej uwagi. Większość pozostałego materiału usuwano ze środka większej niecki za pomocą szybkich, drobnych cięć siekierą.
Sprawności i uwagi wymagało też żłobienie końcowych partii wgłębienia, które noszą nazwę progów. W tych miejscach wgłębienie niecki przechodzi w płaskie uchwyty, którym nadawano kształt siekierą. Na ostatnim etapie żłobienia siekierę zastępowała zakrzywiona ciosła, osadzona na krótkim trzonku. Pozwalała ona usunąć pozostałości drewna i nadać ostateczny kształt zakrzywionym powierzchniom wgłębienia niecki. Wykończenia płaskich powierzchni niecki dokonywano za pomocą skoblicy o prostym ostrzu, czyli ośnika. Krzywizny wyrównywano i wykańczano przez struganie półkolistą skoblicą dwuręczną. Piękne, równe i gładkie wyretuszowanie niecki miało nie tylko funkcję użytkową. Niecki były częścią wiannego wyposażenia dziewcząt, a to z pewnością miało wpływ na staranność ich wykonania.